Miałam tylko przetestować nowy żel antyczny, a wyszły mi bombki. Z jednej strony fajnie, a z drugiej całkiem bez sensu, no bo niby kiedy ten film mam puścić. Dzisiaj puszczanie tutka z bombkami to już trochę za późno. Po świętach bez sensu, a w nowym roku, więc wybaczcie ten bezsensowny timing, ale kiedyś go muszę puścić, więc idę za ciosem. I puszczam go na moim drugim kanale Inspirello i Przyjaciele, bo to nie jest typowy tutek, a film o preparatach. Całkiem niedawno Pentard wypuścił takie coś dedykowane do mebli. Puścili do tego swój meblowy tutorial, który Wam podlinkuję poniżej, a sama wypróbuję to cudo na zwykłej bombce. Wszystkie kolory świetnie się ze sobą mieszają, a co najdziwniejsze, można je rozcieńczać wodą. Czemu to jest dziwne? Ponieważ ten preparat trochę zachowuje się jak wosk. Próbowałam producenta podpytać o skład, ale powiedzieli, że to jest ich tajemnica handlowa. Oczywiście mieli do tego prawo, więc bez żadnych ułatwień zaczynam testować. Powiem jedno, jeżeli lubicie patynować swoje prace w różnych tonacjach kolorystycznych, to absolutnie tego preparatu nie kupujcie, bo jak kupicie jeden, to potem pójdzie ławą i wykupicie wszystkie kolory, jakie tylko na rynku są. No cóż, ja kupiłam sobie te dwa kolory i natychmiast po użyciu dokupiłam jeszcze biały. I jeszcze raz podkreślam, że to nie jest zwykły tutorial, a film o preparacie. Tutek sobie leci w tle, a ja Wam będę opowiadała o żelu antycznym. Ten żel ma taką dziwną konsystencję. Trochę jak farba pomieszana z dużą ilością opóźniacza i to wszystko pomieszane z woskiem. No i z tego wynikają, jakby to powiedział klasyk, plusy dodatnie. Po pierwsze, żel wysycha dłużej, znacznie dłużej niż każda farba akrylowa. Trochę podobnie jak bitumen możemy go nałożyć na wszystkie nasze zawijasy, a potem spokojnie wycierać nadmiar. Gdy już wyschnie i dojdziemy do wniosku, że jego użycie jest nadmierne albo całkiem bez sensu, zwykłym rozpuszczalnikiem albo terpentyną możemy go zmyć z powierzchni praktycznie do zera. No i można go wcierać i szlifować podobnie jak wosk. Ostateczne wykończenie jest właśnie takie woskowe, jakbyśmy użyli wosku, a nie jakiejś pasty antycznej. I warto pamiętać, że to wykończenie oprócz tego, że jest aksamitne, to jest jeszcze wodoodporne, czyli już na pastę antyczną nic nie musimy nakładać, żeby praca była odpowiednio zabezpieczona. Żeby zobaczyć, jak preparat działa, po pierwsze, na moich bombkach użyłam wycisków z masy super lekkiej, po drugie, jak widzicie, pasty, którą nakładam gąbeczką, a za chwilę użyję drugiego rodzaju pasty pękającej. Pastę pękającą staram się nakładać bardzo grubo, ponieważ im grubiej nałożę pastę, tym mocniejsze spękania uzyskam. W tym projekcie do ozdoby użyłam gałązek stui. Po prostu je przefarbowałam na biało, pomalowałam i myślę, że sprawdziły mi się całkiem fajnie. Jak widzieliście na początku filmu, moje testy z żelem antycznym zaczęłam od listków z masy super lekkiej. A w skład tej masy wchodzi celuloza i to powoduje, że masa super lekka bardzo dobrze barwi się w masie i bardzo dobrze daje się kolorować. Jeżeli chcecie, aby zabarwienie żelem antycznym masy super lekkiej było bardzo delikatne, to warto przed nałożeniem żelu elementy z masy super lekkiej przelakierować. Grubo nałożona pasta schnie kilka godzin, a często całą noc, więc nareszcie mogę pobawić się nowym żelem antycznym. Konsystencję ma bardzo przyjemną, dokładnie taką jak serek homogenizowany. A cała reszta także jest bezproblemowa, czyli bez problemu mieszają się kolory, nakładamy, a potem ścieramy nadmiar. Gdy lekko wyschnie, trzeba go ładnie wypolerować ściereczką i wtedy uzyskamy woskowy efekt. Ale wysycha długo, więc mamy czas, żeby się nim pobawić. Nałożyć, ściągnąć, zmienić kolorystykę. I pamiętajcie, pełen luz. Jeżeli coś nie wyjdzie i będziecie go chcieli usunąć, nawet po wyschnięciu, przyda się rozpuszczalnik albo terpentyna balsamiczna.
Z nakładaniem trochę się bawiłam. Widzicie film na olbrzymim przyspieszeniu, ale naprawdę mamy czas, ponieważ ten preparat wolno schnie. Na końcu bardzo mocno przetarłam szmatką, ponieważ chciałam osiągnąć efekt silnego postarzenia. Na spękaniach na bombce ten preparat prezentuje się tak, no ale wiecie, w tym wypadku bombka to tylko wypadek przy pracy. Myślę, że na retro pudełku efekt będzie o niebo lepszy. Na drugą bombkę pastę nałożyłam gąbeczką, ponieważ chciałam uzyskać bardzo chropowatą powierzchnię. Prawdę mówiąc, to zależało mi, żeby te chropy były dużo większe, ale wyszło jak wyszło, nie ma co marudzić, wszystko wyschło, więc jedziemy z żelem antycznym. Nakładam, rozcieram, wycieram, po prostu zabawa trwa i ostatecznie wynik na takiej chropowatej powierzchni prezentuje się tak. Jak człowiek chwyci do ręki fajny preparat, to trzeba pamiętać, że kiedyś trzeba ze sceny zejść, a nie tylko paprać nim i paprać wszystko, co do ręki wpadnie. Bo tak rozsądnie myśląc, to niebieskie owoce głogu to już chyba lekkie przegięcie. Więc chyba dodam w rozpaczy jeszcze jakiś dodatkowy kolor, żeby ta praca w ogóle była jakoś strawna. Wszystko sklejam do kupy i wpadam w moją ulubioną czarną dziurę pod tytułem "Która kokardka lepiej pasuje?" No nie wiem. Nie wiem jak wy, ale tak marudzić potrafię z 15 minut. A to przecież nawet nie jest żaden tutek, tylko zwykłe testowanie preparatu. Oj mamusiu, chyba czas na kawę. No dobra, przyklejone, zakończone i moje testowe bombki z preparatem o nazwie żel antyczny prezentują się tak. Preparat ma plus, jest bardzo wydajny oraz minus, sprzedawany jest w pojemnikach 150 ml i na razie mniejszych nie ma. Ale jeżeli lubicie tego typu powtarzanie prac i robicie ich dużo, to myślę, że warto go kupić, bo możecie ten preparat naprawdę pokochać. Ja tu do Was gadu, a z boku leży biały żel antyczny i pięknie się do mnie uśmiecha. Ja też się do niego uśmiecham i do Was też się uśmiecham. Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl. I generalnie wiecie, wesołych świąt!